Miota nami jak szatan. I tak oto po bez mała 24 godzinach w transporcie, 2 przesiadkach udało nam się osiągnąć Longyearbyen. Znajdujemy się właśnie w centrum Longyearbyen, mniej więcej w centrum Longyearbyen. Jest to najbardziej na północ wysunięta stolica na świecie. A teraz, ponieważ mamy luźny dzień i konkretniejsze plany są dopiero na jutro, idziemy na piwo. Próba. Halo, halo, próba mikrofonu. Svalbard i jego sympatyczne popiołki. Po wyczerpującym marszu przez jakieś 100 metrów, w zdecydowanie za ciepłych ciuchach, jak na warunki, jakie tutaj panują, ku mojemu zaskoczeniu zatrzymaliśmy się w Svalbardzie. Nie wolno nosić ze sobą broni. Więc, jak porządni obywatele, zostawiliśmy nasze strzelby za barem. Inną ciekawostką jest, że na terenie, na którym nie występuje zagrożenie niedźwiedziami, jak na przykład główna ulica miasta, przy której się właśnie znajdujemy, prawo wymaga, żeby zamki były zdemontowane. Całkiem interesujące, warto o tym wiedzieć, jak ktoś nie wie, zostanie poinformowany, jak my, przez wypożyczalnię. Napotkaliśmy svalbardzkiego renifera. Svalbardzki bank nasienia. Jest to budowla wykonana w tym miejscu ze względu na stałość warunków, jakie tutaj panują. Gdybyśmy kiedyś sobie jako cywilizacja zafundowali taką wycieczkę, że trzeba by zrekonstruować na przykład populację sosny, bo by się skończyły z jakichś względów, to z pomocą przychodzi nam Svalbardzki bank, gdzie te nasiona są przechowywane. W ten sposób otwieramy komorę. Karabin ten mieści do 5 nabojów. Z tej pozycji nabój jest już w lufie, natomiast nie ma możliwości oddania strzału. Po przeciągnięciu zamka w ten sposób można strzelać. Był to karabin stworzony głównie do zabijania żołnierzy rosyjskich. Niemniej jednak na niedźwiedzie sprawdza się równie dobrze. Zanim zostanę zlinczowany przez znawców tego tematu, proszę pamiętać, że ja jestem tylko pijanym włóczęgą. Żubr w skałach tundry. Wyruszyliśmy właśnie na wycieczkę po okolicznych fiordach, lodowcach z punktem kulminacyjnym pod postacią opuszczonej radzieckiej wioski górniczej Pyramiden. Przemierzamy już okoliczne fiordy, drugą godzinę. Nasza przesympatyczna przewodniczka udzieliła nam kilku informacji na temat miejsc, które widzimy. Wszelka cywilizacja została już za nami. To chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie istnieje prawny zakaz rodzenia się i umierania. Każdy mieszkaniec Svalbardu musi mieć zameldowanie na stałym lądzie. Jesteśmy już bardzo blisko Pyramiden. Czas na ciepły posiłek. Łosoś z wieprzowiną i wołowiną. Nasz pierwszy ciepły posiłek na Svalbardzie. Mięso z wieloryba. Z najsmaczniejszych mięs na świecie. Myślę, że wszyscy powinniśmy zacząć masowo zabijać wieloryby. Mam na myśli masowo. To powinno być dostępne wszędzie.
No. To skol. Wygląda dokładnie tak jak piramida na samym czubku. Wkroczyliśmy właśnie do Piramiden, radzieckiego miasteczka górniczego, w którym odbywało się wydobycie węgla. Niestety w końcowym okresie funkcjonowania Związku Radzieckiego wydobycie przestało się opłacać i radzieckie miasteczko zostało opuszczone. Zostało opuszczone w takiej formie, w jakiej żyło kiedyś, czyli wszystko to tutaj zostało, wszystkie zabudowania zostały w takiej formie, w jakiej funkcjonowały przez te lata. W tej niezamieszkałej części Svalbardu zagrożenie niedźwiadkami polarnymi jest już nieco wyższe niż w Longyearbyen. Można by rzec, że jest istotnym elementem technik poruszania się tutaj. Zostaliśmy poproszeni o nieoddalanie się od przewodnika, który ma broń. My niestety naszą musieliśmy zostawić. Jedno ze źródeł podaje, że był przypadek jakiś czas temu, kiedy niedźwiedź nagle znalazł się w budynku pomiędzy ludźmi. No i jest to dość mocno stresująca sytuacja, jak sądzę, znaleźć się jako grupa ludzi w ciasnym pomieszczeniu z niedźwiedziem polarnym. To miejsce wygląda jak Rosja. Jak ktoś był w Rosji, to wie, jak to wygląda. Ja na przykład nie byłem nigdy i raczej się nie wybieram w najbliższym czasie, ale ja wiem, więc jestem ekspertem w tych sprawach. Wiem takie rzeczy. Tak wygląda Rosja. Jak widać. And culture house. On the first floor you can find cinema, concert hall, but sometimes people watch the cinema. There are a lot of cinema tapes on the second floor, you can find it. Przemierzamy właśnie opuszczony Dom Kultury na głównej ulicy Piramiden z salą kinową i tego typu historiami. Wszystko jest tak, jak zostało porzucone. Żołnierze rewolucji Związku Sowieckiego musieli przodować w każdej dziedzinie, czy chodzi o muzykę, czy o sport, czy o każdą inną. Związek Radziecki musiał w każdej dziedzinie uskuteczniać show-off, żeby w ten sposób argumentować słuszność rewolucji i wyższość tego systemu nad wszelkimi innymi. W rosyjskim miasteczku nie mogło zabraknąć rosyjskich produktów, więc nakupiliśmy szlugów i wódki i teraz siedzimy w miejscu, które zostało zachowane w takim stanie, w jakim było do tej pory przez wszystkie te dekady. Na zdrowie. Nigdzie na całym Svalbardzie nie widzieliśmy tak bujnej trawy. Prawdopodobnie nigdzie na całym Svalbardzie nie ma takiej gleby. Przypadek? Coś jakby zaimportowana delikatnie skądś. Kantyna była niestety ostatnim przystankiem na naszej piramickiej trasie. W tym momencie obserwować ją możemy już jedynie z pokładu statku, który zabierze nas z powrotem do Longyearbyen. Co mogę rzec? Nie jestem zawiedziony w ani 1%. Piramida okazała się dokładnie tym, czego się spodziewałem. Mogliśmy zwiedzić wnętrza budynków, mogliśmy zobaczyć naturę, która otacza to miejsce i powoli odbiera sobie ten teren, niegdyś ukształtowany ręką człowieka. Miota nami jak szatan. Jesteśmy w drodze do Barentsburga i miota nami jak szatan w tym momencie. Ale mimo wszystko jest całkiem spoko i sytuacja wymaga dodatkowej porcji whisky.
Tak! Falą w mordę. Proszę bardzo, cheers! Cheers! Bardzo ładnie. Svalbard charakteryzuje się tym, że nie ma tutaj ludzi kompletnie. A jeżeli są, to w Longyearbyen, które zostawiliśmy daleko za sobą. Ewentualnie są takie miejsca jak wczorajsze Pyramiden, gdzie byli ludzie, ale poszli sobie, bo stwierdzili, że nie ma sensu. Więc zwolna zbliżamy się do miejsca, gdzie obiecano nam, że będą ludzie i będzie wódka. Jesteśmy już w Barentsburgu. Naszym celem komunizm, głosi slogan na jednym z budynków mieszkalnych w Barentsburgu. Piękne sowieckie miasteczko. Piękne miasto. Jest to piękne miasto. Zamieszkałe w czasach świetności przez 1000 coś tam ludzi. Obecnie około 400 sztuk. Tutaj mamy słynny plac zabaw nieopodal przedszkola. Dzieci mogą tutaj rzucać kamieniami albo jeść gruz. Takie tam proste sowieckie zabawy. Jest to druga najlepsza rosyjska miejscówka zaraz po Ukrainie. Mogłoby być lepiej, gdyby tego miasta tutaj nie było. W kantynie spędziliśmy większość czasu. Wszystko jest pięknie. I muszę przyznać, że nie. Generalnie Barentsburg nie jest taki zły, jak mi się początkowo wydawało. Jeżeli powiedziałem coś złego na jego temat, to wycofuję się z tego. Nie chodzi o zabudowania. Naprawdę, nie chodzi o zabudowania. Chodzi o widoki. Widok z tego miejsca zapiera dech w piersiach. Я бухаю, ты бухаешь, он бухает, мы бухаем, вы бухаете, они бухают. Barentsburg był ciężki. Znajdujemy się właśnie w Svalbardzie po raz kolejny. Nastąpiła konsumpcja, spożycie było obecne. Był to renifer. Renifery, podobnie jak wieloryby, powinny być masowo zabijane i przeznaczone na pożarcie. Sklep monopolowy, do którego się udawaliśmy, był zamknięty w środku dnia. Lądowaliśmy w Svalbardskim Muzeum Wypraw Polarnych. Wracamy właśnie do naszego obozowiska, a po drodze przy fiordzie kolejnych 9 reniferów. Ty jesteś reniferem. No kto jest reniferem? Nie bój się. Reniferu. Planujemy zanurzyć się w Morzu Grenlandzkim, które jest częścią Oceanu Arktycznego. Excellent. This is what I love about this job, you guys, you know? Yeah, it's moments like this, you know? Bad, that is the longest swim we've had so far this year. That's pretty good. I'm impressed. Cover your penis, otherwise YouTube will ban our video. Nailed it!